Witam i zapraszam na test akumulatora LiFePO 4 12V 100 Ah firmy LAN Power. Akumulatory LiFePO 4 to żadna nowość, jednak ciągle spadające ceny powodują wzrost zainteresowania tego typu akumulatorami. Jakie są ich zalety i wady, omówimy na przykładzie testowanego dzisiaj akumulatora. Testowany dzisiaj akumulator, a właściwie dwie sztuki tych akumulatorów zamówiłem na znanym polskim portalu aukcyjnym. Cena była dość atrakcyjna, ale o tym porozmawiamy sobie na koniec filmu. Na początek odpowiedzmy sobie, jakie są zalety akumulatorów LiFePO 4, jaka jest ich przewaga nad akumulatorami AGM, żelowymi, no i zwykłymi kwasiakami. Akumulatory LiFePO 4 posiadają wiele zalet, począwszy od niskiej wagi poprzez wysoki prąd ładowania i rozładowania, skończywszy na dużej liczbie cykli pracy sięgającej 6000. Kolejną cechą akumulatorów LiFePO 4 jest praca w zakresie 80% ich nominalnej pojemności, co jest nieosiągalne dla akumulatorów żelowych i AGM. Technologia akumulatorów LiFePO 4 to nie tylko zalety, ale również wady, a ich główną wadą jest brak możliwości ładowania w temperaturach poniżej 0 stopni. Nie można również pominąć faktu bezpieczeństwa i stabilności energetycznej akumulatorów LiFePO 4 w porównaniu do zwykłych akumulatorów litowo-jonowych. Ale wróćmy do naszej testowanej baterii. W pudełku oprócz samej baterii firmy LAN Power znajdziemy jeszcze instrukcję obsługi oraz dwie śrubki do wkręcenia w terminale plus i minus. Zacznijmy od instrukcji, a właściwie broszury informacyjnej, ponieważ zawiera ona dodatkowo ofertę firmy LAN Power. Jak widzimy, firma LAN Power specjalizuje się w produkcji akumulatorów, magazynów energii oraz przenośnych stacji zasilania. W ofercie znajdziemy akumulatory o napięciu 12 i 24 V i pojemności od 100 do 300 Ah, jak również magazyny energii o napięciu 24 i 48 V oraz pojemności, podobnie jak w przypadku akumulatorów, od 100 do 300 Ah. Kolejna strona zawiera specyfikację techniczną. Dowiemy się z niej, że pojemność akumulatora to 1280 Wh. Jest on złożony w formacie 4S1P, czyli 4 ogniwa szeregowo, napięcie 12,8 V, impedancja wewnętrzna baterii poniżej 0,7 mA, napięcie ładowania 14,6 V, standardowy prąd ładowania 20 A, maksymalny prąd rozładowania 100 A, stały prąd rozładowania to również 100 A, natomiast chwilowy maksymalny prąd rozładowania 300 A. Kolejnymi ważnymi informacjami jest to, że bateria została zbudowana z ogniw firmy EVI oraz BMS-a JBD firmy Jabaida. Kolejna strona zawiera informacje o standardowym procesie ładowania. Proces taki powinien odbywać się prądem 0,1C, czyli w naszym przypadku 10 A, napięcie ładowania 14,6 V. Proces taki powinien trwać 16 godzin przy temperaturze około 23 stopni Celsjusza. Mamy tu również opisaną metodologię testowania pojemności baterii. Test taki powinien odbyć się poprzez naładowanie baterii prądem 0,1C do napięcia 14,6 V, a następnie na jej rozładowaniu prądem również 0,1C aż do napięcia 9,2 V. Kolejną ważną informacją dla użytkowników jest proces przechowywania baterii. Firma LAN Power zaleca, aby baterię przechowywać naładowaną do napięcia 12 do 12,8 V w temperaturze około 23 stopni Celsjusza. Mamy również podane wymiary baterii. Jej szerokość to 327 mm, głębokość 170 a wysokość 218 mm. Waga baterii to 10,5 kg. Wspominam o tym, bo informacji takiej nie znalazłem w instrukcji użytkownika. Na koniec lista ostrzeżeń od producenta baterii. Najważniejsze z nich to, że nie wolno baterii trzymać przy ogniu ani źródłach ciepła, nie wolno zwierać plusa z minusem, nie wolno rzucać baterią, nie wolno dziurawić baterii. I na koniec dane kontaktowe do firmy LAN Power. Ja korzystałem z maila info@lanpwr.com. Bardzo szybka, bardzo konkretna odpowiedź, także jeżeli ktoś ma jakieś zapytania, to zachęcam do tego sposobu komunikacji z producentem.
Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej firmy LanPower. Znajdziemy tu więcej informacji na temat akumulatorów, choćby taką, że możemy je połączyć maksymalnie w formacie 4S4P. Uzyskamy w ten sposób magazyn energii o napięciu 51,2 V i pojemności ponad 20 kW. W tym miejscu należy wspomnieć, że podczas szeregowego łączenia baterii obowiązkowo należy zastosować balanser. W innym wypadku napięcia na akumulatorach nam się po prostu rozjadą. Wspominam o tym dlatego, że takiej informacji nie znalazłem ani na stronie internetowej, ani w instrukcji użytkownika. Natomiast informację taką uzyskałem podczas mailowej korespondencji z producentem. I na koniec należy wspomnieć, że firma LanPower daje 5 lat gwarancji na produkowane przez siebie akumulatory. I pora przejść do prezentacji samego akumulatora. Jest on utrzymany w kolorystyce czarno-zielono-białej. U góry mamy pasek do przenoszenia. Znajdziemy tu też wyświetlacz podświetlany na kolor zielony, który pokazuje nam procent naładowania akumulatora oraz napięcie akumulatora. Jest to wartość orientacyjna, różniąca się o kilkadziesiątych volta z tym, co pokazuje multimetr. Dostępne są też dwa terminale plus-minus, do których wkręcamy śrubki M8. I pora przejść do najważniejszej części, czyli do testu samego akumulatora. Test będziemy wykonywać urządzeniem firmy Atorch model DL24P. Jest to urządzenie bardzo popularne na rynku. Dodatkowo skorzystamy z programu Battery Tester PX100. Zgodnie z tym, co zawarte w instrukcji użytkownika, parametry testu ustalamy na prąd rozładowania 0,1C, czyli w naszym wypadku to jest 10 A. Napięcie odcięcia podwyższam trochę, ustalam je na 10,5 V. W instrukcji podane jest 9,2 V, ale uważam, że takie napięcie jest za niskie. Zobaczymy, jaka wyjdzie pojemność przy takich parametrach. Przed samym testem został wykonany pomiar impedancji. Jak widać, wynosi ona 5,42 mA, natomiast napięcie baterii 13,96 V. Dodatkowo dokonałem również pomiaru temperatury baterii, która jak widać wynosiła 22,6 stopnia Celsjusza. I pora wystartować z testem. Prąd rozładowania ustawiony na 10 A, napięcie odcięcia ustawione na 10,5 V. Startujemy. Przyspieszamy, bo nie będziemy 10 godzin czekać na wyniki. Równolegle z DL24 uruchomiłem program Battery Tester, do którego DL zrzuca wyniki. Szczęśliwie udało się, że ani tester, ani program przez 10 godzin nie zawiodły, w związku z czym mamy wyniki. Wyniki testu wypadły bardzo dobrze. Pojemność akumulatora mierzona w amperogodzinach wyniosła ponad 106, natomiast w watogodzinach prawie 1360 watogodzin. Przebieg krzywej rozładowania również wygląda bardzo ładnie. Możemy z niego odczytać, że najbardziej efektywne wykorzystanie baterii zawiera się w zakresie napięć od 13 do 12,5 V. Pora na podsumowanie całości testu akumulatora. W przebitkach dzięki uprzejmości niemieckiego kanału Volt Ampere Lux prezentacja budowy wewnętrznej akumulatora, także można się zapoznać, jak to wszystko wygląda od środka. Na początku wspomniałem również, że cena zakupu akumulatorów była atrakcyjna. Udało mi się je zakupić 24 stycznia w cenie 820 zł za sztukę wraz z darmową wysyłką. Czas oczekiwania na przesyłkę z Niemiec wynosił około 10 dni. Natomiast dla wszystkich widzów kanału udało mi się w firmie LanPower załatwić 5% rabat na całą ich ofertę. Rabat obowiązuje na stronie lanpwr.com i po wpisaniu kodu HOMEHUB.pl 5% uzyskacie właśnie taki rabat. Kod rabatowy oraz link do strony producenta zamieszczam oczywiście w opisie filmu. Kto powinien się zainteresować zakupem baterii LiFePO 4? Na pewno osoby, które chcą zbudować niskonapięciowy magazyn energii dla off-gridu, a nie chcą się bawić w samodzielne budowanie baterii z ogniw, balanserów, BMS-ów itd. Kolejną grupą, która powinna zainteresować zakupem tych baterii, są użytkownicy kamperów i przyczep kempingowych. Poza pojemnością oraz ilością cykli ładowania, niewątpliwą zaletą baterii LiFePO 4 jest ich niska waga, a zastosowany BMS zabezpiecza przed przegrzaniem i przed ładowaniem w ujemnych temperaturach, co w przypadku tej grupy użytkowników może mieć znaczenie.
Wiele osób poszukuje również akumulatora do zasilania silnika elektrycznego, pontonu, łódki lub po prostu jako źródło energii dla instalacji elektrycznej na jachcie. Szczelna obudowa i deklarowana przez producenta wodoodporność na poziomie IP65 również może skłonić do zakupu akumulatora od firmy LAN Power. Test akumulatora wypadł bardzo dobrze. Jego rzeczywista pojemność okazała się być o ponad 6% wyższa od tej zadeklarowanej przez producenta. Jest to świetny prognostyk na przyszłość, ponieważ nawet kilku czy kilkunastoprocentowa degradacja nie wpłynie znacząco na komfort użytkowania akumulatora. A ponieważ w międzyczasie moje off-gridowe plany uległy zmianie i zamiast instalacji 24V zdecydowałem się na instalację 48V, to w firmie LAN Power postanowiłem zamówić magazyn energii 51,2V o pojemności 5 kW. Wkrótce również na tym kanale będzie jego test. I na dzisiaj to tyle. Liczę na subskrypcję, łapkę w górę. Zapraszam oczywiście do komentowania i na kolejne filmy.